Laxman L100. Rzadko spotykany model, wyprodukowany w 1975 roku. Moc 2 razy 110 W, waga prawie 20 kg. Jest to akurat wersja europejska na 220 V. Ten konkretny egzemplarz był prezentowany na moim stoisku na Audio Show w 2015 roku. Ogólnie bardzo ładnie zachowany sprzęt, w bardzo ładnym stanie wizualnym i jak zawsze wiadomo, że w urządzeniach z takiego rocznika występują jakieś niedomagania. W tym modelu zaraz je zaprezentuję. Pierwsza rzecz, słyszalny, może niekoniecznie dla Was, przydźwięk sieci. Wszystko zdarzy się jeszcze raz, tak jak na początku. Niech zauroczenie trwa. Wada przełączników. Jeśli chodzi o dźwięk tego wzmacniacza, dla mnie jest to coś niesamowitego. Jest to kolejny egzemplarz, którego renowację będę przeprowadzał. Czeka jeszcze następna sztuka do renowacji. Wzmacniacz wykonano w tamtym okresie z najlepszych, na tamten okres oczywiście, dostępnych komponentów elektronicznych, jakie w ogóle istniały. Wystarczy spojrzeć na te miniaturowe kondensatory mocy. To jest kondensator, który ma 9,5 cm na chyba 11 cm wysokości. I to jest tylko 15 000 mikrofaradów na 80 V. Coś niesamowitego. Nawet sobie nie wyobrażam, jak niski jest ESR tego kondensatora. Płytka przedwzmacniacza w ekranie, płytka zasilacza, końcówki mocy. I to jest następna ciekawostka. Na ten jeden kanał w tym wzmacniaczu składa się 6 tranzystorów w obudowie TO3, czyli w sumie 12 kapeluszy tak zwanych na 2 kanały. Coś niesamowitego. Jeśli chodzi o transformator, to standardowy, natomiast rewelacja to są te potencjometry od głośności, drabinka oraz potencjometry do regulacji barwy dźwięku. Też to są drabinki firmy Noble, które są wykonane na podkładzie ceramicznym i ze ścieżkami ze srebra. To jest najwyższa technika, jaka w ogóle w tamtych czasach istniała, najlepsza jakość. I prawdopodobnie dzisiaj również jest to najlepsza jakość. W ogóle spotkanie w tej chwili potencjometrów w urządzeniach audio, które są wykonane na podkładzie ceramicznym, jest praktycznie nierealne. Konstrukcja wzmacniacza jest praktycznie modułowa. Może nie do końca, ale przyjazny jest, jeśli chodzi o serwis. Tu jest płytka zasilacza i zabezpieczenia. Te kondensatory zasadniczo są do wymiany. Tutaj mamy jeszcze 2 rezystory, które są przegrzane. Jeden. Momencik, coś sobie przygotuję. Jeden, drugi. Tutaj już były wymieniane, widzę, przez kogoś. Ten standardowo jest przypalony. Ja ogólnie przygotowałem do tego modelu tak zwany zestaw, kit naprawczy do tej płytki, którego wystawiam na eBayu. Jeśli chodzi o końcówki mocy, wyjmuje się to jako bloki całkowicie niezależne na złączkach. Tutaj też są kondensatory filtrujące zasilacza, które trzeba wymienić. Myślę, że po wymianie tych elementów, jak przede wszystkim również tych kondensatorów, przydźwięk sieciowy powinien zniknąć.
Płytka przedwzmacniacza, płytka zasilacza i do tego zestaw naprawczy. Taki zestaw naprawczy można kupić u mnie na eBayu. Tutaj mamy płytki końcówek mocy i tutaj jest zestaw kondensatorów. Wszystkie kondensatory są niskoimpedancyjne. Z reguły jest to Nishikon albo Panasonic. Wszystkie kondensatory również są dobrane parametrami, jak również wielkością, czyli jest 1:1 wielkość kondensatora do oryginału, czyli po wymianie tych elementów wszystko zachowuje swój wygląd oryginału. Na tej płytce są dwa kondensatory bipolarne, których nie wymieniam, ponieważ one są praktycznie bezawaryjne i nie ma to sensu. Są to tylko kondensatory służące do zabezpieczenia, pracujące w układzie zabezpieczenia głośników. Płytka końcówki mocy gotowa. To akurat jest stara, przed remontem. Tu jest druga po zrobieniu. Kondensatory wymienione. Całość jest wyczyszczona z pozostałości topnika. Tu jest jeszcze z resztką topnika, ponieważ jest nie zrobiona. Ta czeka w kolejce do naprawy. Tu są elementy wymienione z tej płytki. Płytka zasilacza i zabezpieczenia też już jest po zrobieniu. Tu są wymienione komponenty stare. Wprowadziłem jeszcze takie drobne modyfikacje. Rezystory, które się bardzo grzeją, zamontowałem na tulejkach ceramicznych nowe, w takim celu, żeby były odsunięte od płytki i nie smażyły obwodu drukowanego. Dotyczy to tego rezystora i jeszcze są tutaj dwa pozostałe. Następną modyfikacją jest dołożenie radiatora miedzianego do dwóch tranzystorów stabilizatora. W tym modelu akurat nie ma śladów, natomiast jeżeli wzmacniacz wypracowałby wiele godzin, ta część obwodu drukowanego tutaj byłaby mocno wygrzana przez ten właśnie tranzystor i ten rezystor. To samo dotyczy drugiej strony. Taka modyfikacja powoduje to, że jest lepsza cyrkulacja powietrza i lepsze chłodzenie. Jest oczywiście też wymieniony przekaźnik głośników. Końcówki mocy gotowe. Zasilacz również naprawiony. To są części z płytki zasilacza i końcówek wymienione. Tak wygląda wybebeszone L100. Widzicie, co się dzieje? Wypsikane, tłuste. To samo dotyczy potencjometra regulacji głośności. Też jest cały tłusty, był już wylewany. Jeśli chodzi o przełączniki tutaj zaśniedziałe do wyczyszczenia, te przełączniki są do rozmontowania, również do naprawy. Płytka regulacji barwy dźwięku, też zaśniedziałe. Potencjometry drabinki też do zrobienia. Zdejmę podkładki, bo zaginął w akcji. Wzmacniacz był już wcześniej przez kogoś rozkręcany. Kogoś, kto nie posiadał odpowiednich narzędzi. Większość tych wkrętów jest do wymiany. Są po prostu obdarte, poszarpane, rozkalibrowane. Takiego czegoś ja ponownie nie stosuję. Płytka regulacji barwy dźwięku. Przełączniki są już wyczyszczone.
widać, bardzo ładne. Potencjometry również rozkręciłem i naprawiłem, wyczyściłem. Pokażę Wam później na przykładzie potencjometru nie barwy dźwięku, a regulacji głośności, jak one są skonstruowane. Tu już przygotowałem do wyczyszczenia przełącznik źródła sygnału. Tak wygląda. O, brudny. A tak wyglądają przełączniki pozostałe. Pokażę Wam, jaka jest klasa potencjometru od regulacji głośności. Identyczne potencjometry, drabinki są używane w tym modelu do regulacji barwy dźwięku. Zaznaczę sobie najpierw flamastrem, jak złożyć. Zawsze tak robię. Tak jak wspominałem, ten potencjometr był już przez kogoś wypryskany środkami chemicznymi. Cały się lepi. Masakra. Nie wiem, czy to widać. Blaszka ekranująca pomiędzy jednym a drugim kanałem. Zasadniczo przylepiona na maksa. W sumie zajęło to, myślę, 10 minut, może mniej, a potencjometr jest przywrócony do życia. Może nie powiem, żeby był uszkodzony, ale jednak po 40 latach wypadało go wyczyścić i przesmarować. Gotowe. Następna czynność to wyczyszczenie przełączników. Mam tu wymontowane wszystkie przełączniki kołyskowe czy tam dźwigniowe, można tak określić. Zaznaczyłem sobie je odpowiednio kropeczkami, żeby nie pomylić później z tą oto płytką, żeby wszystko było zgodne. Wszystkie należy rozmontować, zresztą tak jak to pokazuję na wszystkich pozostałych moich filmach. Przełączniki zamontowane, płytka umyta z pozostałości topnika. Wymieniłem jeszcze kilka kondensatorów filtrujących na zasilaniu, również na płytce przewzmacniacza. Wszystko tutaj jest czyściutkie, gotowe do zamontowania. Praktycznie wzmacniacz można już składać. Renowacja Luxmana zbliża się ku końcowi. Minął prawie rok, a dokładnie 10 miesięcy temu zacząłem go robić, ale ze względu, że jest to mój wzmacniacz, nie spieszyło mi się z jego naprawą. Ale ze względu na to, że chciałem go zaprezentować na tegorocznym Audio Video Show, muszę zakończyć pracę. Wracając do zasilacza, na początku filmu pokazałem Wam płytkę zasilacza. Chodzi o to, dlaczego przygotowałem zestaw naprawczy i w zestawie naprawczym były małe blaszki, czyli radiatory. Tu akurat mam drugą identyczną sztukę, która czeka do zrobienia. Jest to w sumie już czwarta identyczna sztuka do reanimacji. I tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, dlaczego robię takie, a nie inne zmiany. To jest płytka zasilacza z tego, który robię aktualnie. Tu już jest zreanimowana płytka od tego egzemplarza.
proszę zobaczyć na jedną rzecz. Jak jest wygrzany obwód drukowany. Tutaj płytka jest montowana w pionie i od razu można zobaczyć, w jaki sposób rozchodzi się ciepło na tej płycie. Wygrzane elementy przy tranzystorach, stabilizatora, przy tych rezystorach, całość jest tutaj ciemna. I po jednej stronie, i po drugiej. Stąd te wszystkie modyfikacje są zrobione. Na przykład dołożenie radiatorów miedzianych, zwiększenie rezystorów. Tutaj również. Te rezystory się bardzo mocno grzeją, więc zwiększyłem ich wataż, jak również zastosowałem tutaj tulejki ceramiczne. To jest modyfikacja, która absolutnie nie wpływa na brzmienie wzmacniacza, jego jakość dźwięku, tylko i wyłącznie polepsza parametry chłodzenia. Jeżeli chodzi o końcówki mocy, były podrapane, polakierowałem. Lakier dobrany perfekcyjnie, przez lakiernika oczywiście. Naprawione, gotowe do zamontowania. Teraz pozostało mi tylko i wyłącznie uruchomić i zmontować wzmacniacz. Renowacja zakończona sukcesem. Już przetestowałem, wyregulowałem, wszystko działa. Jeszcze będą tylko próby końcowe. Obwody drukowane, wymyte. Wszystko czyściutkie. Tranzystory oryginalne. Sprzęt gotowy. Tutaj już rozebrałem ten, którego przed chwilą Wam pokazywałem, że czeka w kolejce. Sprzęt był już po renowacji w jakimś tam sobie serwisie na świecie. Zajrzałem i ogarnęło mnie przerażenie, co tutaj jest w środku. Po czym wnoszę, że był po renowacji. Po tym, że obwody drukowane są brudne, nieumyte z kalafonii. Następna rzecz. Wszystkie śrubki, które tu były i z boku, i z frontu, obryte, zniszczone. Spowodowane jest to niewłaściwymi narzędziami. No i wymontowałem przełączniczki. I co widzę? Wszystkie blaszki mocujące porozginane i pourywane. Ten przełącznik był spięty dwoma opaskami plastikowymi. Następna rzecz. Blaszki, które są tutaj wewnątrz tego przełącznika, te podłużne w płytce PCB, zrobione są z mosiądzu pokryte srebrem. Wyczyszczone jakąś pastą polerską, czysty mosiądz, zero powłoki srebrnej. Następna rzecz, nie wiem czy tu będzie widać z tej kamery, blaszki kontaktowe, te tutaj do przesuwania, są powyginane, odkształcone. W drugim przełączniku, którego też wymontowałem, analogicznie powyginane blaszki, jeśli chodzi o mocowania, część urwana. Tutaj może będzie bardziej widać tą blaszkę kontaktową przesuwaną, pogięta. Pytanie teraz się nasuwa, jak ja mam taki wzmacniacz przywrócić do oryginału? Skąd wziąć tego typu elementy, skoro ich już nie ma? Sądzę, że ta renowacja będzie trwała bardzo długo, zanim ja zdobędę odpowiednie części do tego wzmaka. Następna kwestia. Potencjometry były czymś wypsikane, tak jak widzieliście już wcześniej. Je się elegancko rozbiera, czyści i skręca. Wszystkie chodzą totalnie luźno, zero jakiegokolwiek oporu. O, tu jest wstecz i tu jest potężny opór. Słychać to nawet. Potencjometr jest źle zmontowany. Barwa dźwięku analogicznie. Zero oporu. Przez to, że został wypsikany jakimiś środkami chemicznymi, ropopochodnymi, wypłukany został smarsz powalniający. To jest od razu zrozumiałe, że potencjometry były źle naprawiane. W tym modelu, który robiłem, nie ma takiego problemu. Wszystko chodzi. Słychać to nawet po dźwięku, mam nadzieję. Kolosalna różnica. Takie właśnie do mnie czasami sprzęty trafiają i nie wiem, co mam z tym ogólnie mówiąc zrobić. Ale od Was dostaję nieraz takie maile. Dlaczego ta renowacja kosztuje tak dużo? Przecież to jest takie proste.
Wystarczy wymienić parę kondensatorów i wyczyścić przełączniki. No, jeśli to jest takie proste, to czemu tego sami nie robicie? Prace nad renowacją Luxmana L100 zakończone. To, co wykonałem wewnątrz, jeśli chodzi o czynności napraw elektroniki, widzieliście na filmie. Dodatkowo została polakierowana ramka, radiatory, wymienione jeszcze 2 żaróweczki oraz dołożony oryginalny przekaźnik, którego ktoś wymontował na płytce wzmacniacza gramofonowego. Jeszcze jednego problemu narobiły mi tutaj nóżki. Brakowało jednej oryginalnej nóżki, ale ten problem rozwiązałem, dorabiając sobie nowe. Są to nóżki mojej produkcji, wykonane własnoręcznie na tokarce. Zasadniczo jak oryginał, różnic nie ma żadnych. Tak można rozwiązać sobie pewne problemy, dysponując odpowiednim parkiem maszynowym.